No dobra, to ile kosztuje życie w Irlandii w 2025 roku? Czy nadal warto tu przyjeżdżać, a może lepiej sobie darować? Dziś powiem Ci, jak wyglądają ceny mieszkań, jedzenia, transportu i ile tak naprawdę trzeba zarabiać, żeby tu normalnie żyć. Ale nie będzie tu suchych statystyk, tylko moje doświadczenia i konkretne przykłady, bo w Irlandii mieszkam już 15 lat i swoje widziałem. No to zaczynamy! Zacznijmy od największego bólu, czyli mieszkania. Bez dachu nad głową nigdzie nie da się żyć, a w Irlandii jest z tym dramat. Pokój w Dublinie 700 do 1200 euro miesięcznie. Zależy od lokalizacji. Kawalerka 1500 do 2000 euro i wcale nie w centrum. Mieszkanie dwupokojowe od 200 do 2500, czasem nawet więcej. Kiedy ja tu przyjechałem, można było znaleźć pokój od 300 do 400 euro, nawet mniej. Dziś ludzie mieszkają w garażach, w przerobionych kontenerach, w budach ogrodowych, bo nie stać ich na normalne mieszkanie. Niektórzy wynajmują salon w czyimś mieszkaniu, stawiają parawan i tyle mają z prywatności. I co najlepsze, wynajmując nigdy nie masz pewności, że cię ktoś nie wywali. Możesz mieszkać 3 lata, a potem dostaniesz e-mail, masz miesiąc na wyprowadzkę, czasem tydzień. Niektórzy mnie pytają w komentarzach, a co z wynajmem poza Dublinem? Jest taniej? Tak, ale niewiele. W Cork, Limerick czy Galway kawalerka kosztuje od 1300 do 1600 euro, a dom w okolicy to minimum 2000 euro. Plus tam jest mniej pracy, więc często i tak kończysz na dojazdach. No dobra, jedzenie. Kiedyś za 50 euro robiłeś normalne zakupy. Teraz za 50 euro w Tesco czy Lidl masz kilka rzeczy i koniec. Chleb 2,50 euro, mleko 2 euro, masło 4 euro, ser żółty od 6 do 7 euro za kilogram, pierś z kurczaka 9-10 euro za kilogram, jajka 12 sztuk od 3 do 4 euro. No i restauracje, fast food 10-12 euro za zestaw, kebab 10-14 euro, pizza w restauracji 18-22 euro, za obiad dla 2 osób w normalnej knajpie 70 euro. Często pytacie w komentarzach, czy w Irlandii da się jeszcze jeść tanio. Da się, ale trzeba kombinować. Polskie sklepy pomagają, Lidl, Aldi, ale i tak jedzenie tu jest 40 do 80% droższe niż w Polsce. A co z transportem? Warto mieć samochód w Irlandii? No zależy. Paliwo od euro 70 do euro 90 za litr. Podatek drogowy od 300 do 600 euro rocznie albo i więcej. Zależy od silnika. Ubezpieczenie od 800 do 1500 euro rocznie dla nowych kierowców. Widziałem, że i 3000 sobie pytają. A parkowanie? Parkowanie w Dublinie od 3 do 4 euro za godzinę. Autobusy? No cóż, jak pada, to się spóźniają. Jak świeci słońce, to też się spóźniają. Często dostaję pytanie, czy w Irlandii można żyć bez auta? No można, ale jeśli mieszkasz w centrum, to z transportem publicznym możesz się nieźle wkurzyć. To teraz najważniejsze. Ile trzeba zarabiać, żeby w Irlandii żyć na normalnym poziomie? Minimalna pensja 13,5 euro na godzinę, ale przy tych cenach to śmiech. Realne zarobki, żeby normalnie żyć, to 15-17 euro na godzinę. Dobra pensja, żeby żyć wygodnie, 20-25 euro na godzinę. Jeśli masz fach w ręku, na przykład elektryk, hydraulik, kierowca ciężarówki,
możesz zarabiać 25 do 30 euro na godzinę i wtedy życie wygląda inaczej. Częste pytania, a ile zarabia malarz budowlany? Czy kierowcy ciężarówek dobrze zarabiają? Malarz w Irlandii zarobki 20-25 euro na godzinę, ale musi mieć doświadczenie. Kierowca ciężarówki od 3 do 4,5 tysiąca euro miesięcznie, ale dużo zależy od firmy i godzin pracy. Czy życie w Irlandii w 2025 roku ma sens? Moim zdaniem tak, ale nie dla każdego. Jeśli masz dobrą robotę w Polsce, przemyśl to. Jeśli masz dobry zawód, Irlandia nadal daje szansę na godne życie. A ty co myślisz? Mieszkasz w Irlandii? Jakie są twoje doświadczenia? Daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie o Irlandii, który możesz kliknąć tutaj. Cześć!